Podcast. Podcast? Polcast. Polcast. Rozmowy o kulturze i języku polskim. Halo, halo, tu Polcast. Witam szanownych słuchaczy, drogie słuchaczki w pierwszym premierowym odcinku podcastu poświęconego kulturze i językowi polskiemu. Nazywam się Michał Citko. Nie ukrywam, że jestem troszkę poddenerwowany w roli prowadzącego, ale myśl o ciekawych tematach i niezwykle ciekawym gościu, z którym będę te tematy podejmował, pozwala mi poczuć się trochę pewniej i przezwyciężyć tremę. Jest mi niezwykle miło powitać w programie profesor doktor habilitowaną Elżbietę Awramiuk, językoznawczynię, popularyzatorkę wiedzy o języku polskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Pani profesor opublikowała bardzo ciekawą, godną polecenia. Polecam tę książkę popularno-naukową o takim dużo mówiącym tytule 100 pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania. Mam nadzieję, że dzisiaj w pewnym sensie odwrócimy tę kolejność, to znaczy, że moje pytania będą, jak ufam, poważne, a odpowiedzi pani profesor może nie tyle niepoważne, co nieprzesycone takim żargonem naukowym, żeby nasza rozmowa była przystępna dla naszych słuchaczy, no i że uda nam się zaciekawić naszą tematyką naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że uda mi się zaspokoić oczekiwania pana i słuchaczy. Dobrze. Mam pytanie na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do głównego wątku naszej rozmowy. Czy kocha pani język polski? I jeśli tak, to w czym ta miłość się przejawia? Zaczynamy od górnego C. Ja w takich publicznych wyznaniach miłosnych i deklaracjach uczuciowych niedobrze się czuję. Ale myślę, że moja droga zawodowa może być odpowiedzią na to pytanie. Ja studiowałam polonistykę, od 30 lat uczę jej, prowadzę wykłady, zajęcia, warsztaty, popularyzuję, badam. Więc myślę, że to jest samo w sobie odpowiedzią na pana pytanie. Pani profesor, przejdźmy więc teraz do głównego tematu naszej rozmowy. Co nowego w polszczyźnie? W jednym z pani niedawnych wystąpień zwróciła pani uwagę na takie 3 tendencje dotyczące rozwoju języka polskiego. Więc po pierwsze potocyzację czy wulgaryzację języka, po drugie wpływ języka angielskiego i po trzecie pojawienie się tak zwanego języka włączającego. I chciałbym teraz chwilę o każdej z tych 3 tendencji porozmawiać, rozpoczynając od tej właśnie wulgaryzacji języka. Pytanie jest następujące. Czy pani wrażliwość językowa reaguje z różną intensywnością w momencie, gdy słyszy pani po pierwsze przeklinającego na korytarzu studenta, po drugie przeklinającą na korytarzu studentkę, i po trzecie, przeklinającą na korytarzu studentkę filologii polskiej. Czy tu mamy jakąś gradację? Ja myślę, że moja wrażliwość językowa reaguje w każdej sytuacji na używanie wulgaryzmów. I jeśli już mówić o jakiejś gradacji, to raczej nie na poziomie płci, a funkcji tych wulgaryzmów, jakby takiego kontekstu komunikacyjnego. To znaczy, są takie użycia wulgaryzmów, które wydają się akceptowalne czy naturalne w komunikacji. Na przykład wtedy, kiedy wyrażamy silne emocje, ale te emocje nie są wymierzone w drugiego człowieka. Natomiast bardzo źle znoszę takie sytuacje, w których słowa obelżywe używane są właśnie jak broń skierowana w drugą osobę. Szłabym właśnie w taką gradację. Mhm. Jest tak, że zastanawiając się nad przyczynami różnych zjawisk, warto zastanowić się nad etymologią słów, które te zjawiska opisują. I mówiąc o języku wulgarnym, słowo wulgarny pochodzi od łacińskiego vulgus, czyli lud. Czy nie jest tak, że
język jest po prostu emanacją ludu, czyli nie powinniśmy się dziwić tej inflacji wulgaryzmów w sferze publicznej, na okładkach czasopism, demonstracjach, czy nawet właśnie na korytarzach uniwersyteckich. Skoro taki jest lud, to i taki jest język. No, ja bym może nawet nieco odwróciła to, co tutaj padło. Język jest taki, jakie są jego elity. Można również na to w ten sposób spojrzeć. Bo mówi pan o tym, że język wulgarny pojawia się w przestrzeni publicznej. Ja myślę, że to jest jakby właśnie to nowe zjawisko. Same wulgaryzmy nie są niczym nowym i niczym zaskakującym. Natomiast właśnie ich obecność w przestrzeni publicznej i często w funkcji nie tylko takiej czysto ekspresyjnej, ale właśnie traktowanej jako broń językowa, to jest właśnie to zjawisko nowe i myślę, że w jakimś sensie też niepokojące, dlatego że to, jak mówią elity, kształtuje normę językową. Jeśli, bo jeszcze raz podkreślę, wulgaryzmy w polszczyźnie są od zawsze, mają swoją funkcję, zaspokajają jakieś potrzeby komunikacyjne. Natomiast od stosunkowo niedawna one się pojawiają w dyskursie publicznym, a przez to niknie jakby ten podział między tym, co wypada, a co nie wypada. Mhm. No właśnie, nawiązując do tego podziału pomiędzy tym, co wypada, co nie wypada. W szkole uczono nas o rozdziale dwóch stylów właśnie stylu potocznym i stylu oficjalnym. Czy ta potocyzacja języka, mieszanie się tych stylów, przenikanie, czy to jest zjawisko pozytywne, czy język polski może na tym jakoś zyskać, czy coś traci? Znaczy, ja mam wrażenie, że z jednej strony możemy mówić o takim zjawisku spłaszczania, ujednolicania. Wiązałabym to z taką tendencją do demokratyzacji i właśnie zmniejszania dystansu między językiem potocznym a stylem oficjalnym. Ale z drugiej strony ten język też się bardzo w innych obszarach różnicuje, więc to są naturalne, przeciwstawne tendencje, które możemy obserwować. Mhm. Tutaj mi przychodzi na myśl, że to mieszanie się stylów, być może to jest też trochę wpływ innych języków, szczególnie angielskiego. I to nas prowadzi do tego drugiego trendu naszej dzisiejszej rozmowy, czy drugiej tendencji. Zacznę od takiego być może zaskakującego pytania. Czy rozstając się z innymi, kiedy się pani żegna z kimś, życzy im pani miłego dnia? A zdarza mi się również pożyczyć miłego weekendu. Aha. Czy ma pani świadomość, że to jest najprawdopodobniej anglicyzm, to znaczy zapożyczenie, kalka od angielskiego have a nice day? Tak, oczywiście. Natomiast oczywiście, kiedy myślę, kiedy używam tego sformułowania, to nie myślę o tym, że to jest kalka. Ta refleksja pojawia się w innym miejscu. Ale proszę zauważyć, że w polszczyźnie tradycyjnej istnieje życzę panu miłego dnia, życzę pani miłego dnia. I ta kalka z angielskiego polega na tym, że przestała być obligatoryjna ta część czasownikowa, prawda? Ale mieliśmy też w polszczyźnie bez czasownika udanego dnia, czy dobrego dnia. Więc myślę, że te tendencje się przenikają i takich wpływów nie unikniemy. Oczywiście są różne postawy wobec języka. Puryści będą się zrzymać właśnie na takie przemiany. Ja przyjmuję troszkę bardziej liberalną postawę. Dzieje się.
Mam wrażenie w ogóle, że to słowo miły jest bardzo popularne w języku polskim ostatnio. Sam prowadząc lektoraty języka polskiego jako obcego, przekonuję swoich studentów, że Polacy wcale nie mówią sobie, żegnając się, miłego dnia, natomiast później sam łapię się tym, że na zakończenie zajęć tak właśnie żegnam się ze studentami tą frazą miłego dnia, no bo właśnie to jest takie miłe i nawiązując do tego, czy możemy zastanowić się, pomyśleć nad jakimiś pozytywnym wpływem języka angielskiego na język polski? Tak, oczywiście, bo od lat takie wpływy języka angielskiego są krytykowane właśnie jako zanieczyszczanie naszego języka ojczystego, ale też myślę, że dość oczywiste są pozytywne strony. Przede wszystkim język angielski zaspokaja nasze potrzeby nazewnicze, to znaczy są pewne luki leksykalne, tak ładnie to można nazwać, i angielszczyzna szybko je zaspokaja. Możemy szukać odpowiedników w języku polskim, albo wymyślać, bo przecież mówimy też o takiej rzeczywistości, której do tej pory nie było, na przykład ChatGPT, czy w ogóle cała ta terminologia związana z technologią. Możemy wymyślać na gruncie polskim, ale zapożyczyć jest najprościej, najszybciej. I mam też poczucie, że tego typu wyrazy tworzą tak zwane słownictwo międzynarodowe, internacjonalne, więc to w jakimś sensie ułatwia komunikację w takim zglobalizowanym świecie. Jako ciekawostkę może podam, że próby obrony języka polskiego przed wpływami z zewnątrz były podejmowane przed laty wielokrotnie. Były plebiscyty organizowane na polski odpowiednik. Raczej nie przynosiły one takiego efektu oczekiwanego, to znaczy, że ktoś nie wiem, ze słuchaczy czy odbiorców zaproponował polski odpowiednik, który świetnie zastąpił jakiś, powiedzmy, anglicyzm, ale zabawa była przy tym przednia. No ja studentom opowiadam o takich przykładach jak stringi, czyli wrzynki. Świetne. No, ciekawe, czy gdybyśmy dzisiaj o stringach jako wrzynkach usłyszeli w telewizji, czy ktoś by w ogóle skojarzył, o co chodzi. A czy pani ma jakiś ulubiony anglicyzm, którego pani świadomie i konsekwentnie używa? Nie powiedziałabym, że mam ulubiony i bardzo świadomie używany, natomiast oczywiście w moim języku tych anglicyzmów nie brakuje. No, weekend jest zapożyczeniem obecnym już naprawdę kilkadziesiąt lat, no ale jego forma graficzna sprawia, że my ciągle jakby czujemy jego obcość. Widziałam kiedyś napis na sklepie, taki szyld, sklep nieczynny w weekend, i jeszcze ktoś dopisał, to jest w piątek, sobotę, niedzielę. Czyli jednak nie wszyscy mają poczucie, że znaczenie jest takie oczywiste. Ale na pewno w moim języku jest bardzo wiele najnowszych anglicyzmów związanych właśnie z tą sferą technologiczną. Memy, jakie tu jeszcze wymienić, związane z mediami społecznościowymi, w ogóle z internetem. Tego jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście w ostatnim czasie słowo podcast jakoś mocno się zadomowiło w moim słowniku. No tak. A jak zapisuje pani słowo weekend? Kiedy potrzebuje pani zapisać właśnie ortograficznie? Oczywiście wzorzec graficzny jest jeden, ten oryginalny, ale ta sytuacja, którą przytoczyłam z szyldem, była wersją spolszczoną przez ły i. Jasne.
Już kończąc temat anglicyzmów, chyba możemy się pocieszyć, że z polszczyzną być może nie jest najgorzej. Jeśli włączymy niemiecką telewizję, to tam tych anglicyzmów jest naprawdę bardzo dużo. Ale idźmy już w naszych refleksjach dalej. Kolejnym trendem, jeśli chodzi o współczesny język polski, to jest pojawianie się w nim tak zwanego języka włączającego. Przypuszczam, że nieraz zdarzyło się pani zwrócić do swoich studentów, na przykład w trakcie wykładu, czy pisząc wiadomość za pomocą formuły drodzy studenci, przy czym nie miała pani na myśli wyłącznie studentów płci męskiej. I moje pytanie jest następujące. Czy jest jakiś argument językowy za osłabianiem tak zwanego generycznego, tak to się nazywa, czyli obejmującego obie płcie znaczenia rodzaju męskiego, tak jak właśnie we frazie drodzy studenci? No ja myślę, że podstawowy argument jest taki, żeby nikt nie czuł się wykluczony i żeby właśnie była to komunikacja włączająca, czyli inkluzywna. Czy samo wyrażenie... Ja trochę sprzeciwiam się tej frazie język włączający, bo mnie się zdaje, że właśnie drodzy studenci, to jest język włączający, ponieważ łączy on obie płcie. Jak pani by się do tego ustosunkowała? Ja podam przykład sytuacji komunikacyjnej, z którą miałam do czynienia dosłownie 2 dni temu. Otóż zapytałam pewnego profesora w takiej swobodnej rozmowie, czy on ma wnuki. A on odpowiedział, ja nie mam wnuków, ale mam wnuczkę. Tak, więc to, co każdy z nas rozumie pod tym, co tutaj nazywamy określeniem generycznym, tak naprawdę no, nie jest takie oczywiste. I tutaj przy tej komunikacji, drodzy studenci, drogie studentki, no, zasadniczo chodzi właśnie o to, żeby nikt nie czuł się niewidzialny, bo jednym z celów tego typu komunikowania się jest włączenie kobiet w przestrzeń publiczną. Ja myślę, że tutaj można przytoczyć pewne badania, które pokazują, że jeśli się czyta, widzi, słyszy właśnie takie określenia męskie, które w założeniu nadawcy odnoszą się do obu płci, to wielu odbiorców najpierw myśli o tym rodzaju męskim. Dopiero później w głowie tworzy się ta przestrzeń poszerzająca. Są badania psycholingwistyczne na przykład, które pokazują, że jeśli małe dzieci w przedszkolu prosi się, żeby narysowały lekarza, to rysują mężczyzn, a jeśli się prosi, żeby narysowali lekarza lub lekarkę, to rysują i tak, i tak. Mhm. Tak to są różne właśnie mechanizmy i powody, które sprawiają, że tego typu formuły się rozszerzają. Mhm. Mówi pani o sobie jako językoznawczyni, członkini Rady Języka Polskiego, ale jednocześnie jako o dydaktyku akademickim unika pani w odniesieniu do siebie określenia kierowniczka katedry czy profesorka językoznawstwa. Jak wytłumaczyłaby pani tę być może zamierzoną niekonsekwencję w stosowaniu feminatywów? Nie nazwałabym tego zamierzoną niekonsekwencją, raczej chyba odzwierciedleniem stanu moich aktualnych preferencji, bo przyznam, że te preferencje się zmieniają i też to traktuję jako naturalny proces. Pan na początku wspomniał, że wydałam książkę 100 pytań do językoznawcy. I ja w tej książce sama siebie właśnie opisywałam, że jestem językoznawcą polonistycznym. Dziś ja nie jestem w stanie tak powiedzieć. Znaczy brzmi to dla mnie zbyt męsko po prostu. Mm-hmm. Ja jestem językoznawczynią. Mm-hmm. 10 lat temu byłam w innym miejscu. To ciekawe. Ciekawe, jak język innych kieruje też naszym językiem, prawda? I wpływa na to, jak my sami mówimy.
No, może tutaj jeszcze dodam, zasadniczo język pozwala nam tworzyć formy żeńskie i to jest jakby w strukturze polszczyzny. Z różnych powodów te formy były preferowane bądź nie. Teraz właśnie mamy taki okres, kiedy są preferowane, ale właśnie tytuły i stopnie, takie jak profesor, wydaje się, że najtrudniej poddają się tej feminitywizacji. Oj, padło jednak trudne słowo. Ale jest to być może związane z tym, że to nie tylko stopień czy tytuł, ale również stanowisko, bo profesor to stanowisko uczelniane, a nazwy stanowisk są zwykle właśnie tworzone w tym rodzaju gramatycznym męskim. Mhm. Czy zgodzi się, tak jak pani powiedziała, feminatywy jako właśnie zjawisko językowe, to nie jest żadna nowość. Czytałem ostatnio opracowanie, w którym badacz czy badaczka zwracała uwagę, że wyrażenie magistra było w międzywojniu równie częste jak magister i że to w odniesieniu do sprzedawców w aptekach. Natomiast wydaje się, że wtedy to nie budziło żadnych kontrowersji. Czy nie wydaje się pani profesor, że dzisiaj to jest raczej problem nie tyle właśnie językowy, co jakiś kulturowy czy ideologiczny? Może nie tyle ideologiczny, ile rzeczywiście kulturowy, który dotyczy języka. Podkreślam jeszcze raz, język nie blokuje nam tych form, wręcz przeciwnie. Mamy normalne mechanizmy słowotwórcze, które pozwalają tworzyć te formy. To jest odzwierciedlenie pewnych zjawisk szerszych, społecznych. Myślę, że związanych przede wszystkim z tym, że kobiety są coraz bardziej widoczne w rzeczywistości publicznej, w tym obszarze publicznym, że zdobywają stanowiska, wchodzą w nowe zawody i to jest właśnie ta potrzeba pojawiania się nazw żeńskich. Ta zmiana kulturowa. I jeszcze myślę, że każda zmiana w języku najpierw jest odbierana bardzo emocjonalnie i zwykle budzi nasz protest. No to jest między innymi ten mój przykład, że sama siebie określałam jako językoznawcę przez lata. Jasne. Chciałbym teraz zapytać o rzecz, która mnie osobiście zastanawia. O zjawisko, które nie jest typowe wyłącznie dla polszczyzny. W innych językach też można zauważyć tę tendencję. Chodzi mi o słowa takie jak gruby, ale też chudy, głupi, brzydki, bezdomny, niepełnosprawny i moglibyśmy tak tą listę poszerzać. Te słowa zaczynają zanikać w dyskursie publicznym. Co zyskujemy, a co tracimy, eufemizując nasz język? No, wydaje mi się, że zyskujemy bardzo wiele, bo oczywiście te słowa nie znikają w języku codziennym, ale właśnie są wypierane jakby z przestrzeni publicznej. A dlaczego? Po to, żeby ci, o których się mówi, nie czuli się urażeni. To jest właśnie ten język włączający. Staramy się mówić o innych ludziach, szanując ich, nie powielając stereotypów, nie piętnując, no po prostu biorąc pod uwagę ich samopoczucie. Mhm. A jeszcze takie dopytanie językowe właśnie. Co, jeśli chodzi o język włączający, co z kwestią ekonomii języka? Język naturalnie dąży do prostoty, do łatwości komunikacji. Język właśnie ten włączający raczej prowadzi do tego, że używamy większej liczby słów do wyrażenia myśli. Co z tą kwestią właśnie ekonomizacji języka? Czy to nie jest naturalna taka tendencja, która spowoduje, że język włączający będzie tylko taką efemerydą, o której za 50-100 lat nikt nie będzie pamiętał?
No oczywiście trudno wyrokować, co będzie za 50 czy 100 lat, natomiast rzeczywiście tendencja do ekonomizacji wysiłku jest bardzo silna. Ale też druga uwaga jest taka, że zawsze gdzieś obok, równolegle, w jakimś sensie przeciwstawiała się jej tendencja do precyzji. Ja myślę, że przeciwstawnych tendencji w języku trochę jest. No, sądzę, że życie pokaże tak naprawdę, czy jest to efemeryda, czy coś stałego. Wydaje się, że zasadniczy kierunek jest stały, natomiast sposoby językowego wyrażania, tego doprecyzowywania treści być może będą się zmieniały. Jasne. Pani profesor, chciałbym teraz, żebyśmy naszą rozmowę trochę zeszli z poziomu bardziej ogólnego na bardziej szczegółowy, przeanalizowali pewne case study z premedytacją. Tutaj używam anglicyzmu, chociaż mamy polski odpowiednik studium przypadku. Chciałbym właśnie pomówić o pewnym przypadku, mianowicie o wołaczu. Ten przypadek języka polskiego w opinii niektórych językoznawców zdaje się być coraz mniej potrzebny. Ja osobiście, pisząc wiadomości, staram się go używać. Z przyzwyczajenia go używam. Piszę: Danielu, Justyno, mamo, szanowny panie profesorze, ale niekiedy w odpowiedzi rzeczywiście otrzymuję: Michał, dziękuję za wiadomość i tak dalej. Czy pani używa wołacza? A jeśli tak, to w jakich kontekstach? Tak, ja używam wołacza, ale czasami czuję się jak dinozaur, to znaczy dochodzą do mnie sygnały od młodszego pokolenia, na przykład, że właśnie jestem jakaś dziwna, ponieważ używam wołacza. Myślę, że on w pierwszej kolejności będzie zanikał w takiej komunikacji codziennej, a dłużej będzie się utrzymywał na przykład jako nagłówek w listach, bo trudno mi sobie na razie wyobrazić, że będzie inaczej, ale prawdopodobnie rzeczywiście jesteśmy na takiej drodze, że on będzie zanikał, co w wielu językach europejskich już się stało. Czy mi będzie żal? A i owszem. Aha. A czy będą jakieś konsekwencje komunikacyjne? No, ja bym to traktowała właśnie w takich kategoriach zubożenia języka, dlatego że wołacz jako przypadek ma pewną funkcję, właśnie służy zawołaniu, zwrotowi bezpośredniemu do adresata, a kiedy stanie się formalnie taki sam jak mianownik, no być może będzie właśnie powodował jakieś trudności komunikacyjne. Nie przewiduję, że będzie ich wiele, ale może się tak zdarzyć. Zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym zapytać na koniec o coś bardzo aktualnego, mianowicie o najnowsze zmiany dotyczące pisowni polskiej, które decyzją Rady Języka Polskiego zaczęły obowiązywać od stycznia tego roku. Jakie intencje stoją za tymi zmianami? Intencje zostały wyrażone w takim piśmie wprowadzającym nowe zasady pisowni interpunkcji polskiej. Chodziło o ujednolicenie i uproszczenie pisowni. Zmian tak naprawdę jest niewiele, jest ich 11. Wszystkie dotyczą zasady konwencjonalnej, czyli pisowni wielką i małą literą oraz łącznej i rozdzielnej. I większość z nich tak naprawdę dotyczy problemów no, rzadziej spotykanych w tekstach na co dzień występujących.
Opowiadanie o pisowni w taki właśnie sposób, kiedy nie można pokazać zmian, samo w sobie jest bardzo trudne. Ja jakiś czas temu zostałam zaproszona do radia, żeby przedstawić, co się zmieni. Z wielkim zaangażowaniem to zrobiłam, a później się okazało, że słuchała mnie moja kuzynka, która w tym czasie była w pracy, otoczona jakimś wianuszkiem swoich koleżanek. No i jak ja już skończyłam mówić, to one powiedziały, mówiąc o mnie, powiedz tej swojej kuzynce, że tak jak nie wiedziałyśmy, jak pisać, tak dalej nie wiemy. Dlatego mówienie właśnie w takiej formie radiowej o zmianach nie jest łatwe i może nie róbmy tego w tym momencie. Panie profesor, myślę, że to będzie świetna puenta do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Miałem wielką przyjemność rozmawiając z panią o nowych trendach w polszczyźnie. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie naszych słuchaczy do następnego odcinka Polcastu, w którym Diana Saniewska zabierze naszych słuchaczy w literacką podróż po Polsce, a gościem programu będzie Marta Nowicka. Podcast w ramach projektu Polskie między językami realizowany jest na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.